Cześć wszystkim, z tej strony Wiktor. Dziś mam dla Was wyjątkowy model, jakim jest amerykański bombowiec Lockheed F-117 Nighthawk, zaprojektowany w technologii stealth. Zapraszam do oglądania. Kobi, buduj historię klocek po klocku. Recenzję rozpoczniemy klasycznie od omówienia pudełka. Na pudełku przedstawione są wszystkie najważniejsze informacje, czyli kod katalogowy tego zestawu, ilość klocków, ilość figurek, skala, a także kolekcja, w skład której omawiany model wchodzi, czyli Armed Forces. No i nie zabrakło pięknego F-117 Nighthawk na tle już myślę, że zachodzącego słońca gdzieś wysoko, wysoko ponad chmurami. Na odwrocie pudełka przedstawione są niektóre z funkcjonalności tego limitowanego zestawu. Nie zabrakło również specjalnej tabeli technicznej, gdzie przedstawione są wszystkie najważniejsze informacje dotyczące licencyjnego modelu. Teraz już śmiało możemy przejść do recenzji naszego Nighthawka, który w skali 1:48 mierzy 41 cm długości, 28 szerokości i 8 wysokości. Chyba że jest na podstawce, wtedy mierzy aż 18 cm wysokości. Samolot w swoim bardzo charakterystycznym, niepodobnym do niczego kształcie pokryty jest w pełni czarnymi klockami, czarną farbą. Tutaj nie ma praktycznie żadnych kolorów. Jedynym kolorem, na który chciałbym zwrócić Waszą uwagę, są elementy silnika, właściwie wylot silnika, gdzie widać płomienie pracujący na pełnych obrotach silnik. Oczywiście w tym modelu są również nadruki w kolorze szarym, które przedstawiają oznaczenia tego modelu, które trochę przełamują ten czarny, jednolity kolor. Czarne amerykańskie gwiazdy na szarym tle, no to są oczywiście współczesne oznaczenia. No i tak jak podczas II wojny światowej samoloty miały tylko jedną gwiazdę na skrzydle, tak również tutaj nasz Nighthawk również ma tylko jedną gwiazdę na skrzydle, podczas gdy drugie skrzydło jest bez oznaczeń. Na korpusie samolotu również znajdują się dwie gwiazdy, jedna z jednej, druga z drugiej strony, no i małe trójkątne oznaczenia, które są ostrzeżeniami przed tym, jak poruszać się, jak wsiadać do samolotu. Nadruki można również znaleźć przy kabinie pilota, bo oprócz trójkątnych szarych oznaczeń, ostrzeżeń, znajdują się również dwa wloty powietrza do tężnych silników odrzutowych. Jeden z jednej, a drugi z drugiej strony, które są w kolorze grafitowym. Teraz możemy śmiało przejść pod spód maszyny, gdzie znajduje się kilka ciekawych elementów. To, na co od razu chciałbym zwrócić Waszą uwagę, to otwierany luk bombowy, gdzie można schować dołączone do zestawu uzbrojenie, o którym więcej powiem później. Sam luk można bez problemu zamknąć, co właśnie robię. I zobaczcie, praktycznie nie widać, że tutaj ten luk bombowy się znajduje, a to dzięki takiemu wygładzeniu, które znajduje się u spodu całego samolotu. Bardzo podoba mi się, że cały spód samolotu jest wygładzony, bo jak już kiedyś wspominałem, modelarstwo klockowe właśnie na tym polega, żeby samolot był jak najlepiej odwzorowany, albo inne modele. No i właśnie tak samo tutaj model był najlepiej odwzorowany, jak było to możliwe. No i właśnie już można powiedzieć, że dzięki temu jest mniej wykrywalny. Oczywiście do zestawu jest dołączone odpinane podwozie, które można bez problemu wyjąć. No i wtedy Wasz samolot wygląda tak, jakby właśnie leciał. Chyba ostatnim ruchomym elementem są ruchome stateczniki poziome, które pozwalają sterować samolotem w trakcie lotu, które również są bardzo fajne i bardzo ciekawe. F-117 Nighthawk jest bardzo charakterystycznym samolotem, jak już wspomniałem wcześniej, niepodobnym do niczego. No to wszystko dlatego, by był niewykrywalny dla radarów. I właśnie taki pokraczny kształt byłby naprawdę trudny do dozorowania z klocków, no ale projektantom firmy Kobi się to udało. Udało się to wykonać za pomocą różnych technik. To jest dużo różnych skosów, dużo zawiasów, za pomocą których na przykład zamontowane są skrzydła, które są właśnie pod tym bardzo dużym kątem. Tak więc no, jest to dla budowniczego, wprawionego budowniczego, budowa tego modelu będzie z całą pewnością bardzo ciekawym doświadczeniem, którego chyba wcześniej jeszcze w Kobi nie było. Do zestawu dołączona została specjalna klockowa podstawka ekspozycyjna, która jest zwieńczeniem tego, że ten zestaw jest zestawem limitowanym. Podstawka, która ma kolory takie jak flaga Stanów Zjednoczonych, dodają jej niesamowitego uroku i sprawiają, że ten samolot aż chce się eksponować na tej podstawce. No i na podstawce oczywiście znalazło się miejsce na nazwę zestawu F-117 Nighthawk. Nie zabrakło również miejsca na skalę, specjalny indywidualny numer tego zestawu, no i również jest logo licencjodawcy,
Oprócz nazwy modelu specjalnej wygrawerowanej tabliczki znalazło się również miejsce dla pilota, który jest dołączony do zestawu, figurki pilota, który jest w takim charakterystycznym, zielonym, współczesnym, lotniczym kombinezonie. Figurka posiada nadruki z przodu, posiada również nadruki z tyłu. Z racji, że samolot operował na bardzo, bardzo dużych wysokościach, pilot ma maskę tlenową, charakterystyczny wielki kask, no i prawdopodobnie w dłoni figurka trzyma coś, co wygląda jak walizka. Dajcie znać, na co Wam to wygląda. Na podstawce znalazło się również miejsce na uzbrojenie główne naszego bombowca strategicznego, czyli dwie bomby. Bomba GBU-10 w charakterystycznym piaskowym kolorze oraz GBU-27 w pięknym zielonym malowaniu z żółtym pasem pociągniętym przez środek, ale również z czerwonym zwieńczeniem, z czerwoną głowicą. I są to również fajne szczegóły, fajnie, że można je wyeksponować, bo jest to bardzo ciekawe uzbrojenie. To już wszystko na dziś. Dajcie znać, co myślicie o kultowym F-117 w klockowej wersji. Do zobaczenia w następnej recenzji i pamiętaj, buduj historię klocek po klocku.